Witam Państwa w pierwszej w tym roku lekcji kosmicznej, kolejnej już z serii uniwersytetowych inicjatyw dla szkół podstawowych i liceów. Dzisiejszy temat to Science in Fiction, jak nauka prezentowana jest w mediach na przykładzie dwóch filmów, Marsjanina i Interstellar. Oliwia Bugajska opowie nam dzisiaj więcej o swoich spostrzeżeniach i nie tylko. Myślę, że będzie bardzo ciekawie i intensywnie. Również pojawią się różne sceny, więc po tym krótkim moim wprowadzeniu przejdziemy do meritum tego spotkania. Tymczasem ja nazywam się Katarzyna Cieślak i organizuję wspólnie z projektem Uniwersech lekcje kosmiczne. Projekt Uniwersech to jest Europejski Uniwersytet dla Ziemi i Ludzkości, który działa w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w skład konsorcjum tego uniwersytetu wchodzi kilka też innych uniwersytetów, z którymi współpracujemy. Organizujemy także wyjazdy, wymiany naukowe, badawcze dla osób studiujących, dla osób pracujących w naszej uczelni. Współpracujemy też właśnie z 6 innymi krajami, czyli właśnie Szwecją, Niemcami, Włochami, Belgią, Luksemburgiem. Także właśnie z Belgią w celu właśnie ułatwienia takiej współpracy studenckiej, badawczej, ułatwienia też mobilności dla osób, które interesują się naukami o kosmosie, eksploracją kosmosu, chcą prowadzić badania w tym obszarze. Promujemy również właśnie współpracę międzyuczelnianą, ale także nasz zespół zajmujący się inkluzywnością, różnorodnością i zrównoważonym rozwojem w sektorze kosmicznym dba o to, aby osoby, które studiują, mogły wyjechać na różne właśnie wymiany, ale też brać udział w innowacyjnych i bardzo takich interdyscyplinarnych kursach związanych z technologiami kosmicznymi, między innymi właśnie Space Innovations, Business and Law, Medical Engineering for Space, Machine Learning, a także różne wątki społeczne, które są poruszane także właśnie w trakcie naszych lekcji kosmicznych. Dbamy o to, aby właśnie jak najbardziej interdyscyplinarnie przedstawiać nauki o kosmosie. Nasz zespół zajmuje się wprowadzaniem dobrych praktyk związanych właśnie z różnorodnością, inkluzywnością wśród właśnie wszystkich interesariuszy projektu, czyli zarówno osób uczących się w szkołach średnich, osób studiujących, osób z kadry administracyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej. Owszem, w naszych właśnie działaniach zawsze podkreślamy tą różnorodność dyscyplin, która dotyczy eksploracji kosmosu. Stąd też nasze lekcje kosmiczne dotykają różnych wątków. Dzisiaj mamy bardziej takie humanistyczne, społeczne podejście, o którym opowie Oliwia. Natomiast nasza działalność, którą mogą Państwo zobaczyć, polega właśnie na współpracy ze szkołami w formie webinarów, warsztatów, także organizujemy takie spotkania na miejscu w AGH w formie Space Day, na które właśnie zapraszamy osoby pracujące w sektorze kosmicznym, działające też naukowo-badawczo w tym obszarze. Organizujemy konferencje studenckie, także właśnie promujemy mobilność studencką i współpracujemy z kosmicznymi kołami naukowymi w AGH, których w tym momencie mamy już 8.
Gdzie można nas spotkać w sieci? Przede wszystkim nasze lekcje są dostępne później w formie nagrania na naszym YouTubie, Centrum Technologii Kosmicznych. Można też nas znaleźć na Instagramie STC AGH, Universych Ambassadors AGH, a także jesteśmy na Facebooku. Ten slajd z kodami QR oczywiście jeszcze chwilę będzie dostępny. Ja również po naszej lekcji wyślę do Państwa taki formularz, w którym będziemy chcieli też poznać Państwa opinie co do samych zajęć. Staramy się po prostu je zawsze ulepszać i dostosowywać do potrzeb osób, które zapraszamy. Więc z mojej strony to tyle. Oliwia, scena jest Twoja, mikrofon jest Twój. Proszę przedstaw nam się i myślę, że możemy zaczynać już tą główną część. To dzięki wielkie za wprowadzenie. Tak jak wcześniej przedstawiłaś, to teraz to będzie bardziej, ta lekcja jest bardziej humanistyczna i w sumie chcemy też pokazać, że AGH nie jest tylko typowo inżynierską uczelnią, bo na przykład mamy piękny wydział humanistyczny z którego jestem i przygotowałam na pokazanie. Na przykład mamy też właśnie bardziej interdyscyplinarne kierunki, jak właśnie informatyka społeczna. Ale nie przedłużając, zaprezentuję teraz małą prelekcję na temat prezentacji nauki w filmach. Więc science in fiction, jak nauka jest reprezentowana w mediach, głównie na przykładzie Marsjanina, Interstellar, ale jednak chcę się jeszcze skupić na kontekście kulturowym, jak dotarliśmy do tego momentu i będzie jeszcze trochę miejsca na polecajki. Jak mam tutaj taki krótki plan działania, chcę właśnie wspomnieć o 2 trochę starszych filmach, jak Podróż na Księżyc i Metropolis. To możliwe, że słyszeliście, ponieważ są to dość ważne filmy, patrząc na rozwój kinematografii. Później sobie zahaczymy o kilka klasyków i przejdziemy do Marsjanina i Interstellar. Zatem nie przedłużając, jakby ojcem gatunku science fiction jest tak naprawdę Podróż na Księżyc od George'a Milesa i to jest francuski film. On trwa, o ile się nie mylę, około 12-14 minut. Zachęcam bardzo na przykład na lekcjach języka polskiego, żebyście mogli sobie obejrzeć i przeanalizować. Ogólnie jest on bardziej w formie fantastycznej i nie ma tam za bardzo żadnej naukowości. Jak widzicie na zdjęciu, to tak naprawdę wystrzeliwują rakietę, która jest z takiej bardzo dość karykaturalnej cyrkowej rakiety, dosłownie ten pocisk jest wystrzeliwany, więc była to dosyć taka humorystyczna opowieść. I oczywiście na Księżycu też żyli w tym czasie kosmici, ale już nie będę zdradzała dalej, co się dzieje. Drugim filmem, też niemym, jest Metropolis Fritza Langa i tutaj mamy niemiecką produkcję z 1927. Właśnie za niedługo będzie obchodzić 100. urodziny, więc można się już zastanawiać nad remake'iem albo rebootem oficjalnym, jak mamy to w przypadku Nosferatu, które teraz wchodzi na ekrany od Eggersa. Ale no, Metropolis jest dość ważnym komentarzem kulturowym na temat i klas społecznych oraz tak naprawdę mamy tutaj
ponowny retelling opowieści o Frankensteinie, gdzie szalony naukowiec stwarza tak naprawdę pierwszą sztuczną inteligencję albo androida, to tak się nazywa. W tym w języku niemieckim to tak nazywali. Jest to około, o ile się nie mylę, 1,5-godzinny film z wyciętymi scenami. Wydaje mi się, że trwał godzinę. Oglądałam go dosyć dawno temu, ale bardzo polecam, jak ktoś ma więcej czasu. Więc to jest naprawdę bardzo ważny krok w tworzeniu pełnometrażowych i bardziej komentujących społeczeństwo, czy zgodność nauki, chociaż tutaj chociaż aż tak z nauką nie mamy do czynienia, oprócz właśnie futurystycznej wizji przyszłości. Następnie już po latach 60. oczywiście rozwinęły się takie rzeczy jak Star Wars, jak seria Star Wars, czy jedno z najbardziej klasycznych dzieł, czyli 2001 Odyseja kosmiczna Kubricka. Tutaj nie będę się wypowiadać na temat Star Wars, ponieważ jest tam bardzo dużo niedociągnięć, przemalowań, jak to jest w kosmosie, że wszystko słychać i tak dalej, ale jest to tak naprawdę głównie utrzymane w stylistyce fantasy, tylko wrzuconych w kosmiczny świat przedstawiony. Za to 2001 Odyseja kosmiczna od Kubricka jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej wpływowych dzieł i pod względem kulturowym i tak naprawdę naukowym, ponieważ tak naprawdę Kubrick zrobił ogromny research na temat Odysei i dość wiernie, jak na tamte czasy, przedstawił, jakby to mogło wyglądać z tych danych, co miał. Oczywiście były tam jakieś wpadki, chociaż tak naprawdę chciał Kubrick przedstawić, tutaj znów wracamy do sztucznej inteligencji i do słynnego HAL-a 9000. Więc dalej mamy tutaj powtórkę z Metropolis, gdzie tak naprawdę świat kosmosu czy przyszłości jest po prostu sposobem na opowiedzenie o jakby społeczeństwie i komentarzem na nadchodzące zmiany czy obawy w przyszłości. Okej, zatem zacznijmy od Interstellar Christophera Nolana. Nie wiem, czy tutaj są fani Nolana. Ja osobiście aż tak nie przepadam za nim, chociaż to tylko mój gust. Za to Interstellar jest niezaprzeczalnie jego największym dziełem, jeżeli można powiedzieć Interstellar, i może też Incepcja. Oczywiście były tam jeszcze jego przymiarki w science fiction albo lekką naukową fantastykę pod względem, nie wiem, Tenetu i tak dalej. Jednak to Interstellar tak naprawdę jakby zaistniało w świecie. Jest to między innymi dobrze przedstawione dzięki Kip Thorne. Był głównym konsultantem i koproducentem w Interstellar. W 2017 dostał Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki za swoje dokonania, więc wie, czym się zajmuje. Współpracował też dalej, lub nawet dalej współpracuje z Nolanem. W tym momencie może nie, ponieważ Nolan teraz robi
planuje zrobić ekranizację Odysei. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jak poczekacie jeszcze kilka lat, to będziecie mieli film i nie będziecie musieli czytać Odysei, czy nie wiem, czy musicie, czy nie już, ale no. Kilka lat po premierze Interstellar napisał książkę The Science of Interstellar, gdzie wyjaśnia co musiał naprostować, albo co Nolan, ponieważ żeby film działał, trzeba było iść na jakieś ustępstwa, więc tutaj opisuje, jakie są błędy z zakresu fizyki widziane w filmie. Na przykład jak już Cooper, czyli nasz główny bohater grany przez Matthew McConaughey'a, podróżuje sobie po tych planetach, próbując ocalić ludzkość. Dla nieznajomych to przybliżę. Ziemia powoli umiera. Astronauci szukają nowej planety do zamieszkania. I w sumie Cooper jest sprowadzony przez anomalię grawitacyjną, która zostaje zaobserwowana w jego domu, ale o tym później. I podróżują po planetach, żeby, żeby żeby zbadać, czy są one zdatne do życia dla ludzi. I oczywiście najważniejszą sceną, co tutaj się tylko wrócę, możecie kojarzyć, jest Wodna planeta. Jest to jedna z pierwszych i to jest ta, która zapisała się w historii, gdzie godzina tak naprawdę na tej planecie to jest 7 lat. Tak tylko mówię, podróżują po innych planetach i podróżują naokoło Gargantui. I właśnie Kip Thorne próbował jak najwierniej przedstawić Gargantuę, jednak nie została w 100% prawidłowo odzwierciedlona. Po pierwsze, tak naprawdę jak przelatują koło Gargantui, to nie byłoby za bardzo możliwe ze względu na jej rozmiar, który w filmie został dość mocno pomniejszony. Również jak możecie zaobserwować na symulacji, to powinna być ze względu na... Tutaj nie jestem pewna, nie jestem fizykiem, więc przepraszam, ale z badań i z filmików mówiono o jakichś zmieniających się kolorach ze względu na biegunowość, ale mogę się mylić. Tutaj nie chcę was przekłamać. I chciałam wam przedstawić ten fragment, więc byśmy sobie szybko to oglądnęli. Tylko bym musiała udostępnić wam ekran. Jeżeli coś nie będzie działać, to mogę później najwyżej wam wysłać linka do filmiku, który wam chcę pokazać i najwyżej po lekcji albo dla ciekawych będziecie mogli obejrzeć. I wróćmy do prezentacji. Okej. Więc Gargantua tutaj nie ma pokazanej tego na symulacji, ale powinna być jeszcze bardziej asymetryczna. I jak zauważyliście podczas oglądania klipu, jest bardzo jakby homaż i nawiązanie do Odysei Kosmicznej w postaci przekraczania tej granicy zdarzeń, ponieważ znów jest zabawa właśnie z czasem i nieco czasoprzestrzenią, więc już ta ostatnia ćwiartka filmu nie jest w ogóle na faktach, a raczej jest na niektórych przypuszczeniach, których i tak
zweryfikować. Poza tym, jak widzieliście, było bardzo duże przeciążenie i tutaj właśnie Kip Thorne najbardziej ubolewa i najbardziej rozumie, dlaczego musieli nieco zmniejszyć tą gargantułę oraz zmniejszyć jej działanie, no bo inaczej to by nie przeżył, ponieważ według to są, o ile się nie mylę, siły wpływowe, tak to nazywali, bo robiłam research w angielskich źródłach, więc tak to mniej więcej zostało przetłumaczone. Ale mniej więcej to wszystko chciałam pokazać i dobrze, że jeszcze usłyszeliście dźwięk, ponieważ Nolan bardzo lubi budować napięcie muzyką i też ze względu na to, że kosmos jest próżnią, to nie można za bardzo stosować normalnego dźwięku, który czasem jest dość widoczny w tych filmach, ponieważ słyszymy tylko oddychanie astronauty wewnątrz ich kostiumów albo coś takiego. Więc muzyka zwykle w science fiction ma bardzo potężną moc. To streszczając się, przejdźmy do Marsjanina Ridleya Scotta. I fun fact, Matt Damon też grał w Interstellar, grał dość ciekawą postać, którą musieli uratować. Nie chcę za bardzo spoilerować, chociaż i tak Interstellar wyszło kupę lat temu, więc każdy mniej więcej powinien coś znać, ale jak nie, to bardzo polecam, żeby obejrzeć. Mimo że mam inne faworyty, które są lepsze od Interstellar, o których później opowiem. Więc Marsjanin Ridleya Scotta też jest na podstawie książki o tym samym tytule. I opowiada, dzień ma miejsce w 2035, o ile się nie mylę. I ogólnie teraz podążamy za Markiem Whitneyem, który jest botanikiem i został właśnie opuszczony przez swoją drużynę już na samym początku, a raczej zostali rozdzieleni przez burzę piaskową. I żeby mieć małe porównanie, co jest nie tak z tą sceną, to sobie ją też odtworzymy, tym razem od początku z dźwiękiem. Dobrze, ponieważ czas nas nieco goni, to by było na tyle. Nie wiem, czy chcecie odpowiedzieć w klasie, ale jak ktoś się domyśla, co tutaj jest największym szkopułem, to możecie powiedzieć w klasie albo nawet tutaj odpowiedzieć. Jeżeli macie, wiecie. Okej, to ja od razu powiem, że najważniejszą rzeczą z tego jest to, że tak naprawdę atmosfera na Marsie jest o wiele, wiele mniejsza, a raczej jest około 100 razy cieńsza oraz w 95% składa się tylko z dwutlenku węgla. Więc jak mówią, że wiatr wieje, na przykład tam było 100 mili na godzinę czy coś takiego, to tak naprawdę to byłaby 1/100, czyli 1 mila na godzinę, czy to, co mówili. Wróćmy do prezentacji może, żebyśmy lecieli z koksem. Więc tak, więc Mark zostaje niestety porzucony na Marsie i musi przetrwać. I jak Interstellar eksplorowało bardziej tą sferę podróży kosmicznej i lekko metafizyki,
to Marsjanin, ponieważ było to poddane badaniu, mogę podesłać bardzo fajny 3-minutowy film, gdzie naukowiec z NASA objaśnia, co jest dobrze zrobione, a co nie. Ale ze względu na to, że nasz główny bohater jest biologiem, to jakoś sobie radzi, ponieważ musi przetrwać dodatkowe 5 lat w bazie, sam, gdzie już nie ma prawie resources. I na przykład stosuje takie rozwiązania jak udaje mu się stworzyć, a raczej nie stworzyć, ale wyzyskać wodę z paliwa rakietowego poprzez skraplanie go. Oraz miesza, co jest dosyć pomysłowe i w miarę logiczne, ziemię Marsa z odchodami drużyny, tak jakby, żeby stworzyć kompost i hoduje sobie ziemniaki. Więc jedną z najbardziej pocieszających storyline'ów tego filmu jest hodowanie ziemniaków. Więc tak naprawdę to jest też dosyć farmerski film. Ale też mamy małą eksplorację oraz używanie prawdziwych porzuconych stanowisk Marsa. Tam później odnajduje Pathfindera i go odbudowuje, przez co nawiązuje właśnie kontakt z ludźmi na Ziemi. Nie będę już się wdawała w szczegóły, jak to się kończy, możecie obejrzeć sami. Więc naukowiec stwierdza, jak i inne dane, że w miarę wszystko jest dobrze odwzorowane, poza tym pierwszą sceną, bo tak naprawdę puściłam wam początek, czyli właśnie tej pogody, która nie powinna w ogóle być nigdy taka intensywna. Okej, więc kilka moich polecajek może słyszeliście, czyli mój osobisty faworyt co do filmów. One nie są filmy kosmiczne, ale to jest na pewno science fiction. Jeżeli mamy tutaj jakieś kierunki klasy humanistyczne, językowe, to Arrival, czyli Nowy Początek, po polsku możecie sobie znaleźć. To jest film Villeneuve'a z 2016 roku. I on jest właśnie na podstawie książki Story of Your Life i tutaj zgłębiamy się jakby w poznawanie nowego języka, ponieważ Villeneuve stawia bardzo trafne pytanie, czyli jeżeli byśmy spotkali kosmitów kiedykolwiek, no to musi się nawiązać jakaś forma komunikacji. I to jest to będziemy to będziemy tak, to będziemy jakby musieli się z nimi porozumieć i od tego mamy właśnie lingwistów, co gra Amy Adams tutaj. I mamy bardzo ciekawe postrzeganie też zabaw z czasem. Czyli tak naprawdę to jest Interstellar, tylko na Ziemi i moim zdaniem jest ciekawszy, ale to tylko moja opinia. Tutaj właśnie jest heptadot language, tak to przedstawiają, ponieważ tak naprawdę są dwa rodzaje tego języka. Pierwszy jest ten mówiony, którego właśnie trudno jest odtworzyć i już bardziej ikoniczny, czyli właśnie porozumieją się na podstawie tych kształto określonych okręgów. I co jest ciekawe, jeżeli obejrzycie film, to możecie, to jeszcze te oba języki dzielą się mają specjalne specjalne takie smaczki, przez co można łatwo rozróżnić
postrzeganie czasu, ponieważ ci kosmici, tylko tyle powiem, że postrzegają lekko inaczej czas, przez co muszą mówić w dwóch różnych, kategoryzować sobie przez dwa różne języki. Jeszcze jeden wcześniejszy bardzo ciekawy film, czyli Gravity od Cuarona z 2013 roku. I tutaj akurat przyznam się bez bicia, nie oglądałam, ale jeżeli ktoś tutaj ma ochotę bardziej na jakiś dramat albo bardziej nieco egzystencjonalny, wolniejszy film, chociaż Marsjanin też jest dosyć osadzonym i spokojnym filmem, jednak na Marsie, a tutaj Gravity dzieje się cały czas na stacji kosmicznej. Jest to też według naukowców dość mocno, dość wiernie odwzorowano jakby sprzęt i jakby mm, e, rutyny astronautów. Chociaż oczywiście muszono pominąć niektóre rzeczy ze względu na to, żeby fabuła się działa. Okej, więc to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziła. Mamy takie kilka, no, podsumowanie w formie źródeł informacji i mogę Wam podesłać filmy, które lepiej analizują w bardziej naukowy sposób przedstawione filmy, o których wcześniej mówiłam. To tyle ode mnie. Okej, dziękuję Ci, Oliwia, za szalenie ciekawą i wnikliwą podróż w to połączenie science i fiction. Myślę, że fajnie by było, jakbyś właśnie zebrała te linki z prezentacji w osobny plik i wtedy podeślemy je do osób, które dzisiaj uczestniczyły w zajęciach. Nie wiem, czy Państwo mają teraz pytania do Oliwii. Jeśli tak, to zachęcamy do ich zadawania. Jak Oczywiście. coś, to tak trochę pobieżnie skakałam, żebyśmy mogli się wyrobić z czasem, więc jeżeli Was ciekawi jakaś informacja, to mogę spróbować rozwinąć, ale filmowe kwestie nie jestem raczej uprawniona do tych bardziej naukowych, chociaż może będę niektóre wiedziała. Mhm. Tak. Tak, też myślę, że jeśli pojawią się pytania, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Ja przekażę wtedy pytania do Oliwii. Na czacie przesyłam dwa linki. Pierwszy z nich to jest formularz, ankieta oceny dzisiejszych zajęć, ale też wcześniejszych lekcji kosmicznych, jeśli Państwo uczestniczą już kolejny raz w naszych spotkaniach. Również przesyłam bezpośrednio adres mailowy do mnie i w razie właśnie pytań, też sugestii, jak najbardziej zachęcam do kontaktu. Tymczasem, jeśli nie mają Państwo dodatkowych pytań, to ja pozwolę sobie zadać takie pytanie do Oliwii. Dlaczego zaczęłaś się interesować tą tematyką właśnie kosmiczną i jak to jest związane z Twoimi studiami? Czy jest związane? Jakie jest tutaj powiązanie między tym? Zatem ta prezentacja jest bazowana trochę na moim eseju zaliczeniowym z tamtego roku, ponieważ mieliśmy opisać przyszłość niektórych technologii, więc akurat ja wzięłam sobie case studies, rozwój. Niestety musiałam to trochę uszczuplić i bazowałam na rozwoju gatunku science fiction z wyszczególnieniem sztucznej inteligencji, dlatego tutaj w tych niektórych fragmentach się przejawiała. Mhm. Jeszcze jeżeli macie ochotę na sztuczną inteligencję, to też przerabiałam Her, Państwo Young to byli i Black Mirror, Mhm. ale i na tym bazowałam
i na tym bazowałam na przykład, jak może się rozwinąć. Jednocześnie science fiction jest na tyle, jest gatunkiem, który ma dużo powiązań kosmicznych, więc musiałam też uwzględnić kosmos w dużej mierze. Mhm. Super. Czyli Oliwia, przypomnij, co studiujesz? W ramach jakiego przedmiotu to były zaliczenia? Więc jestem na informatyce społecznej, Mhm. czyli trochę jest mieszanka informatyki, analizy danych i badań i kilka przedmiotów humanistycznych i to był jeden z przedmiotów humanistycznych, Mhm. który się nazywał Wprowadzenie do informatyki społecznej i były tam naprawdę bardzo ciekawe eseje. Mhm. Moja koleżanka na przykład pisała na temat, nie pamiętam jak to, wokaloidy, czy te sztuczne jako komputerowo przetwarzane koncerty i tak dalej. I to też było na spokojnie na zaliczenie, więc tak. No to brzmi jak bardzo ciekawy kierunek studiów i też super, że właśnie w takich dość humanistycznych wątkach można odnaleźć ciekawe powiązania z właśnie badaniami nad eksploracją kosmosu i tymi przedstawieniami. Mhm. Mhm. Dodatkowo mamy też koło filmoznawcze. Jakby ktoś Mhm. się chciał wybrać na AGH, to jeszcze mnie można tam, no można mnie tam znaleźć też. Okej, to może jakieś otwarte spotkanie też dla szkół średnich też można zorganizować we współpracy Tak, właśnie może z w kołem. przyszłości. Tak. Dobrze, no to dziękuję pięknie za poprowadzenie nas przez te różne ścieżki Interstellara, Marsjanina. Bardzo intensywny, fajny poranek. Tak jak wspominałam, w razie pytań zapraszam do kontaktu. Będę wdzięczna za wypełnienie formularza oceny. Dziękuję jeszcze raz, Oliwia, i do zobaczenia na kolejnej lekcji kosmicznej, która odbędzie się w marcu. Będziemy się z Państwem jeszcze kontaktować. Dziękuję, do widzenia.